Gdybyście mogli wysłać na terapię jedną znaną z seriali parę, to komu waszym zdaniem przydałoby się to najbardziej? Prawdę mówiąc, większość z najbardziej ikonicznych serialowych związków jest tak podmatwana i nierzadko tak toksyczna, że w realnym życiu bohaterowie prawdopodobnie wcale nie żyliby ze sobą długo i szczęśliwie. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z waszą prośbą, sprawdzimy, jakie problemy manipulacji i szkodliwe schematy zachowań kryją się pod tymi z pozoru romantycznymi historiami o wielkiej miłości z seriali. Przygotowałam dla was mój subiektywny ranking najgorszych par zakochanych ze znanych seriali, od bohaterów, którzy są ze sobą zupełnie niekompatybilni, przez takich, którym bardzo przydałaby się wspólna terapia, aż po związki, w których poziom toksyczności wręcz wybija poza skalę. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałam tylko wam przypomnieć, że poniżej znajduje się link, z którego możecie pobrać darmowego e-booka na temat relacji. Polecam. Zaczynamy! Miejsce 7. Ted i Robin z Jak poznałem waszą matkę. To jeden z nielicznych na tej liście przykładów par, których większość widzów raczej nie chciała widzieć razem. I trudno się temu dziwić, bo Ted i Robin tak naprawdę zupełnie do siebie nie pasują. Od samego początku mają kompletnie różne potrzeby i wizje swojej przyszłości. Ted pragnie się ustatkować, wziąć ślub, mieć gromadkę dzieci i spokojne, skoncentrowane wokół domu życie. Robin wręcz przeciwnie, niespecjalnie chce mieć dzieci, nie szuka żadnego stałego związku, skupia się na swojej karierze i chce podróżować. On jest romantykiem, ona pragmatyczką. On potrzebuje dużo bliskości, słodkich słówek, ona woli się trzymać na dystans i jest bardziej sztywna. Mają zupełnie inne poziomy tolerancji dla intymności i różne, niezrozumiałe dla siebie nawzajem sposoby wyrażania tego, że im zależy. Na bardzo wielu różnych poziomach Ted i Robin są zupełnie niekompatybilni, a kiedy przez krótki czas próbują być razem, trudno im się ze sobą dogadać i jakoś poukładać wspólne życie. Znacznie lepiej funkcjonują jako przyjaciele niż jako para. Ted w pewnym sensie ma na punkcie Robin obsesję. To jest ten typ człowieka, który potrafi się na całego zakochać, jeszcze zanim chociaż trochę pozna swój obiekt uczuć. I dokładnie to dzieje się, kiedy Ted poznaje Robin. Momentalnie się zakochuje, a potem ignoruje całą masę sygnałów od samej Robin i od reszty świata, że tak naprawdę do siebie nie pasują i chcą od życia innych rzeczy. Kiedy Robin nie chce z nim być, Ted wprawdzie spotyka się z innymi kobietami, ale ciągle za jakiś czas wraca do bycia w niej zakochanym, nieustannie go do niej ciągnie, nie potrafi zostawić tego uczucia za sobą. Robin z kolei trochę traktuje zakochanie Teda jak stały element ich relacji. Nie chce z nim być, ale też nie podoba jej się myśl o tym, że on faktycznie miałby się związać z kimś innym. Nieliczne momenty, kiedy Robin przejawia zainteresowanie związkiem z Tedem, podejrzanie zbiegają się w czasie z jego poważnymi decyzjami dotyczącymi innych kobiet. Generalnie przez większość czasu serial pokazuje nam kolejne powody, dla których Ted i Robin nie powinni ze sobą być. Dlatego fakt, że na końcu Ted i Robin mieliby się znowu zejść, wywołał ogromny sprzeciw widzów i finał Jak poznałem waszą matkę jest uważany za jedno z najgorszych zakończeń seriali. Żadne z nich nie zmieniło się na tyle, żeby nagle ich różne style bliskości stały się kompatybilne. Jedyne, co może przemawiać na ich korzyść, to to, że tym razem są już na innym etapie życia i każde z nich zdążyło już spełnić swoje pragnienia. Nadal jednak związek Teda i Robin jest kompletnie nietrafionym pomysłem i nie dziwię się, że rozczarował tak wielu widzów. Miejsce 6. Emily i Gabriel z Emily w Paryżu. Między Amerykanką Emily i jej przystojnym paryskim sąsiadem Gabrielem iskrzy właściwie od pierwszego wejrzenia. Ale tak jak wielu innych nieszczęśliwych serialowych zakochanych, bardzo długo nie mogą się ze sobą zejść, ciągle mają zły timing, los rzuca im kłody pod nogi, a kiedy już wydaje się, że w końcu będą razem, znowu coś staje im na drodze. A jakby tego było mało, jest w ich relacji sporo problematycznych elementów, od których rykoszetem dostaje się także innym ludziom wokół. No bo wiecie, Gabriel ma już dziewczynę, która w dodatku okazuje się być nową przyjaciółką Emily. I nagle robi się z tego trójkąt miłosny, w którym ludzie nie wiedzą, czego chcą i nie potrafią być ze sobą szczerzy. Samo bycie w takim niechcianym trójkącie nie jest emocjonalnie łatwe, a na dodatek Gabriel i Emily robią właściwie wszystko, żeby sobie z tym nie poradzić. Nie potrafią postawić sobie granic i opanować tego, co między nimi zaiskrzyło, ani jakoś się od siebie zdystansować, żeby nie ranić Camille, która jest ważna dla nich obojga. Nie potrafią też zadziałać w drugą stronę, zagrać w otwarte karty, zakończyć tamten związek i spróbować być ze sobą. Zamiast tego ciągle kręcą się gdzieś wokół siebie, udają, że się nic nie dzieje i że w takich warunkach można się tylko przyjaźnić. Albo dla odmiany podejmują różne impulsywne działania, które tylko ranią ich samych, nieszczęsną Camille i kolejnych facetów, z którymi Emily próbuje się spotykać w międzyczasie. W tym wszystkim Gabriel długo jest zaskakująco bierny. Niby mu zależy na obu dziewczynach, ale tak naprawdę tylko czeka na to, co one zrobią i która w danym momencie wygra tę dziwną rywalizację o niego. Emily go pocałowała? Fajnie. Camille chce do niego wrócić? Też fajnie. A że zawsze ktoś na tym cierpi? Ojej. C'est la vie. Z kolei Emily kompletnie nie potrafi przyznać się przed sobą, czego ona właściwie chce. Niby bardzo chce być z Gabrielem, ale za każdym razem, kiedy faktycznie pojawia się na to okazja, no to
Emily prędzej czy później się wycofuje. A kiedy wychodzi na jaw, że za plecami przyjaciółki robiła różne rzeczy z jej chłopakiem, to zamiast wziąć to na klatę, wpada w jakąś dziwną obsesję naprawiania tego, co zepsuła. Knuje za ich plecami i za wszelką cenę usiłuje ich ze sobą z powrotem zeswatać, mimo że przy tym cierpi. Cały ten miłosny trójkąt jest oparty na kłamstwach, sekretach i manipulacyjnych strategiach i na unikaniu podejmowania trudnych decyzji. Gabriel i Emily ciągle grają co najmniej na 2 fronty, wciągając w swój bałagan kolejne osoby, którym dostaje się po głowie. A nawet wtedy, kiedy próbują się ze sobą zejść, w ich związku wciąż jest zbyt tłoczno, bo nie potrafią postawić granic innym ludziom, z którymi wcześniej byli blisko. Serial próbuje nam pokazywać takie skomplikowane układy jako coś typowo francuskiego i trochę je przy tym romantyzuje i usprawiedliwia, ale to nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z okropnym bałaganem, który rani wszystkich zaangażowanych. Zdecydowanie nie polecam próbować tego w domu i w Paryżu zresztą też nie. Miejsce 5. John i Daenerys z Gry o Tron. Wiem, że wielu z Was shipowało tę parę i w sumie trudno się dziwić, bo widzowie lubili i Johna, i Daenerys, więc kiedy między tą dwójką zaczęło iskrzyć, to dlaczego mielibyśmy im nie kibicować, co? Ale jeśli przyjrzeć się tej relacji trochę bliżej, no to okazuje się, że ona też nie jest najzdrowsza i już nawet nie chodzi o to, że mamy tu do czynienia z ciotką nieświadomie romansującą ze swoim bratankiem, bo pomiędzy Johnem i Daenerys od początku problemem jest władza. Daenerys, mimo że zaczynała jako urocza, niewinna dziewczyna, w momencie poznania Johna jest już trochę inną osobą. W miarę jak podbijała kolejne tereny, zdobywała zwolenników i z każdej strony słyszała, że jest wybawicielką i spełnieniem przepowiedni, no, chyba sama coraz bardziej zaczyna w to wierzyć. No i cała ta władza i poczucie bycia wybrańcem trochę uderzyły jej do głowy. Daenerys tak naprawdę nie ma nikogo, kogo mogłaby traktować jak równego sobie. Przed przyjazdem do Westeros była przygotowana na to, że będzie musiała zawrzeć jakieś polityczne małżeństwo, żeby ugruntować swoją władzę. I Jon byłby do tego idealnym kandydatem. Ma za sobą sporą armię, poparcie północy, wpadł jej w oko, dzieci zaakceptowały. No i ten ślub nie byłby jakimś ogromnym poświęceniem z jej strony, wręcz przeciwnie, może w końcu mogłaby być z kimś szczęśliwa. Więc zamiast wybrać najlogiczniejsze rozwiązanie, najpierw próbuje zmusić Jona, żeby się przed nią ugiął i się jej podporządkował, a im bardziej on nie chce, tym bardziej ona naciska. Nawet kiedy w końcu się do siebie zbliżają, nadal czuć, że Daenerys chce widzieć Jona jako kogoś podległego. Niby pragnie, żeby ją pokochał, ale jednocześnie chce zachowywać swoją przewagę i pozycję. I w dużej mierze dlatego ich relacja zupełnie zaczyna się sypać, kiedy wychodzi na jaw, że Jon tak naprawdę ma większe prawo do tronu niż ona. Błaga go, żeby nikomu nie ujawniał prawdy i chce udawać, że nic się nie zmieniło. Zaakceptowanie tego, że teraz to nie ona jest najważniejsza i najbardziej wyjątkowa, jest dla niej ogromnym problemem. Jon też ma swoje za uszami, a w jego zachowaniu uderzające jest to, że jest bardzo niespójny. Z jednej strony niby się w Daenerys zakochał, ale z drugiej cały czas czuć między nimi jakiś dystans. No, Jon nie jest jakoś specjalnie dobry w komunikowaniu tego, co myśli i czuje, przez co wszystkie te dramy z prawami do tronu, tym łatwiej ich dzielą. Zamiast powiedzieć Daenerys, co faktycznie do niej czuje, ciągle tylko powtarza: jesteś moją królową. To nie brzmi jak wyznanie miłosne, tylko jak deklaracja pod wpływem obowiązku. Nie za bardzo też wspiera Daenerys w trudnych dla niej momentach, na przykład kiedy ona traci kolejne smoki i coraz bardziej pogrąża się w smutku. Jeśli ich relacja faktycznie miałaby być tak bliska, jak chcielibyśmy w to wierzyć, no to można by oczekiwać, że będzie bardziej wspierający. Ale Jon jest za bardzo zaabsorbowany kwestią swojego pochodzenia i tym, że znowu zwaliły mu się na głowę jakieś problemy, których nie chciał. Jego uczucia do Daenerys chyba nie są na tyle silne, żeby przetrwać konfrontację z prawdą, bo mniej więcej właśnie w momencie ujawnienia tajemnicy Jon robi zwrot w tył i powoli coraz bardziej emocjonalnie odcina się od Daenerys, staje się coraz bardziej chłodny i niedostępny. Bardzo w swoim stylu Jon stwierdza więc, że nie chce mieć z tym nic do czynienia i usiłuje się wycofać. Ale paradoksalnie, prawdopodobnie właśnie w ten sposób przypieczętowuje los tej relacji i samej Daenerys, bo gdyby Jon był w stanie okazać jej trochę więcej uczucia, być może nie usunęłaby się zupełnie w ciemność i ta historia nie skończyłaby się aż tak smutno, jak się skończyła. Miejsce 4. Ross i Rachel z Przyjaciół. To chyba najbardziej ikoniczna para w historii telewizji. Ale mimo, że przez 10 sezonów w serialu miliony widzów trzymały kciuki za to, żeby Rachel i Ross w końcu się ze sobą zeszli, to tak naprawdę chyba lepiej wyszliby na tym, gdyby zostali tylko przyjaciółmi. No jeśli przyjrzeć się ich relacji trochę bliżej, no to szybko się okazuje, że sporo rzeczy nie działa tam tak, jak powinno. Po pierwsze, poza wspólną paczką znajomych, Rossa i Rachel więcej dzieli niż łączy. On jest raczej intelektualistą, nerdem, ekscytuje się dinozaurami i swoją pracą naukową. Ona z kolei zawsze była popularną dziewczyną, która woli poczytać Vogue'a, interesuje się przede wszystkim modą, jest towarzyska, ale też trochę kreowana na osobę raczej powierzchowną. Ale największy problem tkwi nie w samych różnicach pomiędzy nimi, tylko w tym, że oni trochę jakby gardzą sobą nawzajem. Okej, są zakochani, spędzają razem czas,
ale jednocześnie Ross często traktuje Rachel z góry, protekcjonalnie, wytyka jej niewiedzę, snobistycznie krytykuje jej pracę, która jego zdaniem jest mało ambitna. Rachel z kolei równie często otwartym tekstem wyśmiewa jego zainteresowania i jest dla niego złośliwa. Żaden z nich tak naprawdę nawet nie próbuje poznać bliżej świata tej drugiej osoby, ani się jakoś w nim odnaleźć. Po drugie, dynamika ich relacji nie jest najzdrowsza i nawet nie chodzi o to, że parę razy się schodzą i rozchodzą. Chodzi o to, że Rachel jest najbardziej zainteresowana Rossem właśnie wtedy, kiedy on próbuje sobie układać życie z kimś innym. Dopóki wie, że Ross jest w niej zakochany, no to w sumie nie wykonuje w jego stronę żadnych kroków. Wystarczy jej jego zainteresowanie, nie musi z nim nawet być, ale jak tylko poczuje, że Ross kieruje swoją uwagę gdzie indziej, nagle odpala jej się w głowie, że musi go zdobyć i zaczyna robić różne dziwne, desperackie rzeczy, które rozwalają Rossowi kolejne związki. Knuje różne intrygi, namawia jego dziewczynę, żeby ogoliła sobie głowę, w ostatniej chwili wbija na jego ślub albo wyznaje mu miłość, kiedy on jest z kimś innym. Z kolei Ross jest w tej relacji dosyć kontrolujący. Ma obsesję na punkcie każdego przystojnego faceta w otoczeniu Rachel i jest zazdrosny zarówno wtedy, kiedy są razem, jak i wtedy, kiedy teoretycznie każdy z nich idzie swoją drogą. Jest zazdrosny nawet o to, że Rachel lubi swoją pracę i się w nią angażuje. Ross w pewnym sensie oczekuje też, że Rachel będzie się podporządkowywać temu, jak on widzi ich relację. Trochę to widać na samym początku, kiedy kłócą się o to, że on po kilku randkach już zaplanował, ile będą mieć dzieci i gdzie będą mieszkać. Ale najbardziej widoczne jest to w finale serialu, kiedy, i tu uwaga, spoiler, Ross namawia Rachel, żeby dla niego zrezygnowała z wymarzonej pracy w Paryżu, mimo że w tym momencie nawet nie są razem. No i po trzecie, to jest para, która ma ogromne problemy z zaufaniem i wiernością. Oboje są o siebie nawzajem ciągle zazdrośni, a do tego jeszcze dochodzi akcja z dziewczyną z Xero, czyli de facto zdrada, mimo że Ross nie bardzo chce to tak nazywać i wziąć za to odpowiedzialność. Ta zdrada i to, co się dzieje po niej, pokazuje też, że Ross i Rachel nie potrafią skutecznie rozwiązywać swoich problemów tak, żeby sobie nawzajem wybaczyć i pójść dalej. Zamiast tego ciągle odgrzebują na nowo te same konflikty i wyciągają nawzajem swoje przewiny z przeszłości. A wszystko to sprawia, że bardzo trudno jest im być ze sobą, ale jednocześnie nie potrafią z siebie zrezygnować i pójść dalej, przez co ciągle się schodzą i rozchodzą. A być może najlepiej by było, gdyby jednak zostali tylko przyjaciółmi i stworzyli z kimś innym mniej problematyczne relacje. I wchodzimy na podium! Miejsce trzecie. Carrie i Big z Seksu w Wielkim Mieście. Jak się pewnie domyślacie, na tej liście po prostu nie mogło zabraknąć Carrie Bradshaw i jej wiecznie nieuchwytnego Mr. Biga. To para, która potrzebowała aż 6 sezonów serialu i 2 pełnometrażowych filmów, żeby ostatecznie poukładać relacje pomiędzy sobą i poczuć się w tym związku w miarę bezpiecznie. Podstawowym problemem Carrie i Biga jest to, że najprawdopodobniej mają różne style przywiązania, takie, które wzajemnie się niekorzystnie nakręcają. Big wydaje się reprezentować unikający styl przywiązania. Niby Carrie mu się podoba, faktycznie spędza się z nią fajnie czas, ale kiedy tylko trochę bardziej się do siebie zbliżają, albo ich relacja zaczyna się wydawać choć trochę poważna, to Big momentalnie się wycofuje, przestaje się odzywać, staje się chłodny i zdystansowany, a czasem po prostu znika bez słowa, albo umawia się z kimś innym. Trudno mu się zaangażować w relację, zadeklarować coś na przyszłość, czy nawet otworzyć emocjonalnie przed drugą osobą. Dopóki jego randki z Carrie mają charakter przede wszystkim dobrej zabawy i czegoś niezobowiązującego, no to wszystko jest w porządku. Ale kiedy Big wyczuwa, że Carrie chciałaby czegoś więcej, no to zaczyna się ewakuować. Tymczasem Carrie wydaje się reprezentować styl lękowo-ambiwalentny. Ona też ma problemy z bliskością i nawiązaniem trwałej relacji, też boi się zranienia, ale reaguje na ten lęk inaczej niż Big. Carrie usilnie dąży do tego, żeby być w związku z Bigiem, a kiedy czuje się w tej relacji niepewnie, jej podstawową reakcją jest próba wymuszenia na Bigu jakiejś deklaracji. Żeby ukoić swój lęk, Carrie potrzebuje zapewnienia, że mu zależy, wyznania miłości, zrobienia kolejnego kroku, deklaracji na przyszłość, jakiegoś znaku, że on faktycznie chce z nią być, a nie tylko się nią bawi. Carrie bardzo dużo myśli o tej relacji, analizuje jej najdrobniejsze szczegóły, jakby szukała dziury w całym. A kiedy jakąś znajdzie, próbuje sobie z tym poradzić, wymuszając na Bigu bliskość. Problem w tym, że takie zestawienie stylów przywiązania tworzy bardzo niekorzystną dynamikę, bo kiedy Carrie potrzebuje zapewnienia, że Bigowi na niej zależy, on zaczyna czuć się naciskany i zagrożony tym, że będzie musiał się odsłonić. No i w reakcji na to zaczyna się odsuwać. A im bardziej on się dystansuje, tym bardziej ona czuje się niepewnie i tym bardziej desperacko próbuje się do niego zbliżać. Carrie i Big nawzajem nakręcają swoje niekorzystne reakcje, wyciągają z siebie nawzajem to, co w nich najgorsze. Szybko eskalują napięcia, aż sytuacja staje się dla nich obojga nie do zniesienia i w taki czy inny sposób się rozstają. Ten schemat powtarza się raz za razem przez kolejne sezony. Carrie zawsze chce więcej, a Big nie jest gotowy jej tego dać. Jakby tego było mało, oboje mają problemy z komunikacją, z zrozumieniem potrzeb drugiej osoby, przez co wydają się niedojrzali emocjonalnie. Reakcją Biga na problemy w relacji jest ucieczka, a Carrie za to ma skłonność do impulsywnych działań, kłótni, scen zazdrości i wszystko
to sprawia, że tak trudno jest im się dogadać i stworzyć stabilny związek, a ich relacja przechodzi spektakularne kryzysy praktycznie za każdym razem, kiedy miałaby się pogłębić i posunąć do przodu. Nic dziwnego, że tak dużo czasu zajmuje im to, żeby ostatecznie się ze sobą zejść, bo gdyby byli parą w realnym świecie, no to prawdopodobnie musieliby najpierw solidnie popracować nad swoimi lękami przed bliskością i nad wypracowaniem korzystniejszego stylu przywiązania. Miejsce drugie. Elena i Damon z Pamiętników Wampirów. Pamiętacie te czasy, kiedy na topie były romanse o wampirach? Kiedy się ekscytowało opowieściami o 17-latkach, które są w związkach z grubo ponad 100-letnimi wampirami. To jest jeden z tych przypadków. Między Eleną a Damonem jest mniej więcej 150 lat różnicy, a to oznacza ogromną dysproporcję władzy w relacji związaną z tym, że Damon ma o tyle lat więcej doświadczeń życiowych, dojrzałości, wiedzy, już nawet nie wspominając o tym, że jest też super silnym, nieśmiertelnym wampirem, który może kontrolować umysły innych. Ale ta koszmarna różnica wieku to jest dopiero początek długiej listy problemów. Bo już na starcie to nie jest zdrowa relacja. Damon zaczyna się interesować Eleną głównie dlatego, że ona kropka w kropkę przypomina mu dawną miłość, po której nie udało mu się emocjonalnie pozbierać przez grubo ponad 100 lat. Jego niewyleczona obsesja na punkcie tamtej kobiety w pewnym sensie przenosi się więc na Elenę. A że Damon ma też wobec tamtego dużo żalu, a do tego jest groźnym bad boyem, no to bardzo długo traktuje Elenę okropnie, terroryzuje ją, ciągle stawia w niebezpieczeństwie ją i jej bliskich, albo wprost robi im różne paskudne krzywdy. Nawet kiedy zaczynają ze sobą być, nadal kłamie i nie szanuje jej granic. Notorycznie nie potrafi uszanować jej decyzji i wyborów, nawet w najważniejszych dla niej kwestiach, czy dosłownie sprawach życia i śmierci. Jest kontrolujący, manipuluje, szantażuje ją emocjonalnie i przerzuca na nią odpowiedzialność za swoje krwawe wybryki, na przykład kiedy sugeruje, że jeżeli Elena z nim zerwie, no to on nie wie, co zrobi. Może straci nad sobą panowanie, kogoś zamorduje. No i to przecież wtedy będzie jej wina, nie? Z kolei Elena pod różnymi względami wydaje się być od Damona uzależniona. Kiedy jest z nim w związku, to właściwie stapia się z nim w jedno, zatraca samą siebie i swoją tożsamość, staje się zależna, nie potrafi na niego spojrzeć krytycznie, wielokrotnie sama przed sobą i przed innymi usprawiedliwia jego okropne czy wręcz mordercze zachowania. I w pewnym sensie ma też na jego punkcie kompleks zbawicielki, bo cały czas chce wierzyć, że on może się zmienić, że może być dobry, że przestanie być agentem chaosu i mordować kogo popadnie. Elena chyba chce wierzyć, że to ona i jej miłość mogą Damona uzdrowić, że pod jej wpływem on się naprawi. Jest bardziej skupiona na tym, kim Damon mógłby być, niż na tym, kim faktycznie jest i co realnie robi, w jaki sposób krzywdzi ją i jej bliskich i masę przypadkowych osób. A to tylko sprawia, że mimo jego okropnych zachowań nie potrafi się od niego uwolnić i odciąć i tylko ciągle daje mu kolejne szanse. I ze wszystkich toksycznych związków na tej liście ten jest chyba najbardziej spektakularny w swojej toksyczności i szkodliwości. No i miejsce pierwsze, wszystkie związki Joe z serialu Ty. Król toksycznych zachowań może być tylko jeden i jest nim Joe Goldberg z serialu Ty. Ten serial różni się od pozostałych na tej liście, bo jako jedyny nie pokazuje nam szkodliwych zachowań w pozytywnym kontekście i ich nie romantyzuje. Wręcz przeciwnie, od początku jasno mówi nam, że Joe jest creepy stalkerem, który ma obsesję na punkcie kolejnych kobiet i nieustannie manipuluje ludźmi wokół. Tym, kto ulega złudzeniom o romantyczności, jest tutaj sam bohater. Bo mimo wszystkich swoich okropnych, manipulacyjnych czy wręcz morderczych zachowań, no to Joe wydaje się widzieć samego siebie jako tego dobrego chłopaka, który dla każdej ze swoich wybranek będzie tym jedynym i najlepszym. Jest przekonany, że wszystko, co robi, robi dla ich dobra, że im pomaga, że ratuje je przed innymi ludźmi, którzy z takich czy innych powodów mu się nie podobają. W swoim zaburzonym myśleniu wierzy w to, że nikt nie zadba o te dziewczyny tak jak on, mimo że w rzeczywistości Joe nie jest żadnym altruistą, tylko osobą o bardzo zaburzonym postrzeganiu rzeczywistości. Śledzi kobiety, wykorzystuje je, kłamie na milion sposobów, narusza ich prywatność, bez pytania ingeruje w ich życie i wywołuje w nim coraz większy chaos. Joe i wszystkie jego nieszczęsne związki musiały się znaleźć na tej liście nie tylko dlatego, że Joe jest najbardziej toksyczny ze wszystkich wspomnianych bohaterów, ale też dlatego, że serial Ty bierze te same zachowania, które widzimy u par zakochanych w serialach i pokazuje nam je w zupełnie innym kontekście, obnażając całą ich szkodliwość. W swoim działaniu Joe tak naprawdę nie różni się aż tak bardzo od pozostałych bohaterów na tej liście. Tyle tylko, że nie ma hamulców, postępuje bardziej metodycznie i jest gotowy posunąć się o dobrych kilka kroków dalej. Ale podobnie jak Ted wpada w obsesję na punkcie kobiety, którą zobaczył raz w życiu i zaczyna robić wszystko, żeby się do niej zbliżyć. Podobnie jak Daenerys chciałby mieć władzę absolutną nad swoją wybranką i jej otoczeniem. Tak jak Emily za plecami swoich dziewczyn knuje różne intrygi i chce im
poukładać życie i kontakty z innymi według swojej wizji. Tak jak Ross chciałby mieć swoje wybranki tylko dla siebie i jest zazdrosny o wszystkie inne osoby czy sprawy, które są dla nich ważne. Tyle tylko, że Ross nigdy nie zamordował żadnego z przystojnych znajomych Rachel, jedynie robił im awantury i nachodził ją w pracy. Jeśli oglądaliście mój ranking najgorszych par z komedii romantycznych, to zachowanie Joe też może Wam się wydać znajome, bo on robi prawie to samo, co Tom Hanks w uwielbianym przez wiele osób filmie Masz wiadomość. Potajemnie wykorzystuje to, czego dowiedział się o dziewczynie w internecie, żeby się do niej zbliżyć i manipulować ją w bliską relację. Serial Ty jest w pewnym sensie odtrutką na te wszystkie problematyczne związki, które popkultura próbuje nam sprzedawać jako piękną, wielką miłość. Bo nagle okazuje się, że wystarczy te same zachowania umieścić w trochę innym kontekście, żeby komedia romantyczna czy sitcom zamieniły się w thriller o niebezpiecznym stalkerze, żeby przestawały być dowodem na wielką miłość i zostały obnażone jako szkodliwe i przerażające próby manipulowania drugą osobą. Właśnie dlatego Joe Goldberg i jego związki lądują na pierwszym miejscu tego zestawienia. Jak widzicie, niewiele trzeba, żeby zdemaskować toksyczne zachowania i problematyczne przekonania bohaterów, których często przedstawia się nam jako pozytywnych. No i dobrze jest o tym pamiętać, kiedy następnym razem będziemy shipować kolejną piękną parę z nowego, wciągającego serialu, bo to, że serial świetnie się ogląda, a my trzymamy kciuki za szczęśliwe zakończenie dla swoich ulubionych bohaterów, no to nie oznacza jeszcze, że ich związek jest zdrowy, ani tym bardziej, że jest wart naśladowania. Dajcie znać, kto znalazłby się na Waszej liście najgorszych serialowych par, które w ogóle nie powinny być razem, i dajcie znać, jaki kolejny ranking powinnam dla Was przygotować. Zachęcam do zapisu na mój newsletter, do którego link znajduje się poniżej. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Pa!